Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Jestem dzisiaj na Górze Kamieńsk pod Bełchatowem, gdzie testuję Gianta Talona 1GE. Ja oczywiście tym Giantem jeździłem już dużo więcej, natomiast tutaj wybrałem się, aby nakręcić ten materiał. Piękne zielone tereny. Myślę, że samą górę też podczas jazdy Wam pokażę. No i tutaj Giancik. Jest to wersja na kołach 27,5 cala, jest także dostępna wersja 29-calowa. I zacznijmy od początku. Rama aluminiowa o bardzo łagodnej geometrii. Mamy tutaj wysoką główkę ramy, łagodne kąty. Jest dosyć długi tylny trójkąt, także jest to rower przeznaczony do jazdy amatorskiej, średnio zaawansowanej. Takiej, powiedziałbym, dla przyjemności, nie na jakiegoś wielkiego ścigania się, natomiast bardziej przystosowany do wyjazdów, wycieczek, nawet wypraw rowerowych, o czym za chwilkę jeszcze powiem. I rama posiada również rozszerzającą się tutaj rurkę sterową, co zwiększa jej sztywność. Także mamy poprowadzone wewnętrznie linki, także od tylnego hamulca, co w tych sportowych maszynach teraz jest trendem, aby jednak ten przewód szedł gdzieś na zewnątrz. Tutaj wydaje mi się nie ma to aż takiej potrzeby, a rower dzięki temu jednak wygląda czyściej, bardziej elegancko. Bardzo fajnie tutaj są też wyprowadzenia ładnie zabezpieczone przed dostawaniem się brudu i co też bardzo mi się podoba, wszystkie linki są na praktycznie całej długości w pancerzu, także to też sprawi, że gdziekolwiek wjedziemy w jakieś błoto, piach, nie będzie nam się tutaj ta linka brudzić. I z przodu mamy widelec o skoku 100 mm, SR Santur XCR. Amortyzator jest powietrzny. Mamy tutaj również manetkę do blokowania amortyzatora. No, bardzo fajna, wygodna manetka. I jest tutaj również możliwość wyregulowania tłumienia powrotu. Każdemu polecam ustawienie najpierw maksymalnego, później minimalnego tego ustawienia, sprawdzenia, jak ten amortyzator pracuje. Natomiast później trzeba sobie do własnych preferencji to tłumienie dobrać. Jeżeli chodzi o samą regulację, no to tutaj amortyzatora mamy tutaj z drugiej strony pod nakrętką wentyl w systemie Schroeder. Ustawiamy sobie, regulujemy ciśnienie. Tutaj też warto zwrócić na to uwagę, aby sag, czyli to początkowe ugięcie, było optymalne. Samo działanie amortyzatora, powiedziałbym, że jest poprawne. To nie jest amortyzator do jakiejś ostrej, hardkorowej jazdy, natomiast do takiej typowego leśnego przemieszczania się jest w zupełności wystarczający. Zapewnia i bezpieczeństwo, i jednocześnie wygodę. Kolejna sprawa, napęd. Napęd oparto w dużej mierze o komponenty Shimano Deore. Mamy tutaj co prawda korbę z oznaczoną symbolem NT500. Jest to pozagrupowa korba, natomiast jest ona klasyfikowana gdzieś właśnie na wysokości Shimano Deore. Tutaj moja taka prywatna uwaga do Shimano, że nie wiem czemu w ogóle tworzą takie pozagrupowe sprzęty. Wydaje mi się, że fajnie by było jednak, żeby wszystko było ujednolicone, oznaczone właśnie jako tam Deore, XT i tak dalej. No ale to już jest tutaj kwestia samego Shimano. Ja do korby tutaj przyczepić się nie mogę. Mamy tutaj zintegrowaną oś. Są również łożyska zewnętrzne supportu, nie na pressfit. To też jest fajne, ponieważ daje nam większe możliwości samodzielnego później serwisowania, wymiany takich łożysk. Przednia przerzutka jest klasy Deore. Tutaj działa bez żadnego zawahania, precyzyjnie zmienia biegi. Działa naprawdę dobrze. Z tyłu przerzutka Shimano XT. Tutaj drobne moje zastrzeżenie jest takie, że nie ma sprzęgła. Szkoda, że Giant nie zastosował właśnie wersji ze sprzęgłem, dlatego polecałbym po zakupie roweru założyć sobie tutaj osłonkę. Mamy tutaj naklejeczkę, ale jednak fajnie by było jeszcze jakąś osłonką zabezpieczyć ramę, gdzie na większych wybojach, większych szarpnięciach łańcuch, żeby nam nie obijał tutaj tego tylnego trójkąta ramy. Jeżeli chodzi o manetki, również są z grupy Deore, z monitorkami. Bardzo fajna sprawa w Deore czy w Alivio również jest to, że mamy tutaj two-way release, czyli manetka tam mniejsza działa w dwie strony. Bardzo fajna, wygodna sprawa. Powiem Wam, że jak już się raz skorzysta, to człowiek się później już z innych manetek nie chce korzystać. Natomiast moje drugie zastrzeżenie jest takie, że mamy przerzutkę XT, natomiast tutaj jest manetka Deore i jednak mam wrażenie, że lepszym rozwiązaniem byłoby założenie manetki również klasy XT. Pasowałaby właśnie do tej przerzutki. Przerzutka sama w sobie tylna działa bardzo sprawnie. Czuć, że sprężyna tam jest twarda, że to zmienia
zmienia biegi bardzo no, precyzyjnie. Natomiast jednak korzystanie przy okazji z manetki XT podniosłoby jeszcze komfort użytkowania. Tam też ta manetka działa bardziej precyzyjnie, twardo, lepszym czuciem. Także no, jest to jeden z elementów, których może zastanowiłbym się przy zakupie, żeby wymienić. To nie byłby to duży koszt. Natomiast nie jest to jakoś bardzo potrzebna sprawa, ale tego mi tutaj w tym rowerze brakuje. Jeszcze w kwestii stopniowania napędu, z przodu mamy 3 tarcze. No nie musi się to każdemu podobać, jednak trend jest teraz taki, aby iść w 2, a nawet 1 tarczę z przodu. Natomiast też wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł pod kątem turystycznym. Jest to po prostu bardzo uniwersalny zakres. Mamy tutaj dużą tarczę 40, tą małą 22, także w połączeniu z kasetą, która też ma szeroki zakres 11, 36, pozwala na no, naprawdę wygodne podjeżdżanie. 10-11% podjazdu w ogóle nie robi tutaj na 12%. Nie robi wrażenia na napędzie. Oczywiście no, głównym ograniczeniem będzie nasza kondycja bądź jej brak. Natomiast tutaj no wydaje mi się, że biegów nie zabraknie. Chyba żebyśmy jechali gdzieś też naprawdę jakieś ekstremalne warunki, chociaż też wydaje mi się, że przy naprawdę bardzo stromych podjazdach byłoby i tak zejść i podejść niż się męczyć. Na razie no tu mam około 13% podjazdu i nie ma też potrzeby blokowania amortyzatora, chyba żebym chciał stanąć na pedałach, wtedy jak najbardziej. Tak, amortyzator nie ma jakiejś tendencji do niepotrzebnego uginania się na podjeździe. Hamulce to hydrauliczne tarczówki klasy Acera, Altus. Działają sprawnie, zatrzymują rower, modulacja też jest dobra. Natomiast jeżeli planowalibyście wybrać się gdzieś w naprawdę jakieś ekstremalne warunki, jakieś naprawdę długie zjazdy, tutaj zwłaszcza mówię to do osób, które ważą trochę więcej, gdzieś powyżej 100-110 kg, zastanowiłbym się nad wymianą tarczy z przodu. Tutaj i z przodu i z tyłu mamy tarczę o średnicy 160 mm. Ja jednak na przód założyłbym 180. Ewentualnie zastanowiłbym się nad wymianą klocków na metaliczne. No, ale to też nie jest jakaś pilna sprawa. Można to sobie spokojnie zrobić w momencie, kiedy nam się chociażby klocki zetrą. Klamka również działa bardzo przyjemnie, można 2 palcami czy 3 hamować. Ja już mówiłem nieraz, że hamulce z tej klasy, mimo że jest to najniższa grupa od Shimano, to i tak działają dobrze, tak jak trzeba hamują i wszystkie te choroby wieku dziecięcego sprzed kilkunastu lat zostały już wyeliminowane. Jak już jestem przy kierownicy, to Giant poszedł tutaj z obowiązującym trendem, czyli mamy krótki mostek. W przypadku ramy o rozmiarze M jest to 6 cm, natomiast kierownica jest szeroka, ona ma niecałe 80 cm, także no jest to już solidne wiosło. Sam osobiście skróciłbym lekko kierownicę, może o centymetr, 2 cm z każdej strony, no ale to też jest kwestia indywidualnych preferencji. To w każdym serwisie, czy wystarczy nawet w domu mieć szlifierkę i można sobie kierownicę skrócić. Natomiast takie zestawienie daje sporą kontrolę nad rowerem. Rower prowadzi się bardzo przewidywalnie, nie jest nerwowy i z jednej strony daje nam to precyzję, z drugiej strony nie sprawi, że rower pojedzie nie tam, gdzie byśmy tego sobie życzyli. Opony, no to już jest klasyk, Schwalbe Smart Sam. Myślę, że opony znane naprawdę wielu górskim rowerzystom. No o takim już bardziej agresywnym bieżniku. One oczywiście na asfalt nadają się tak sobie, chyba żebyśmy napompowali je do wyższego ciśnienia, natomiast przy tym niższym wstawiają odczuwalny opór. Natomiast po wjechaniu gdziekolwiek poza asfalt, no, bardzo fajnie się na nich jeździ, radzą sobie dobrze. Może gdzieś na takim bardzo luźnym, sypkim piasku nie do końca tutaj wgryzają się w niego, natomiast poza tym sprawdzają się fajnie. Ja tutaj do nich też jakichś większych zastrzeżeń nie miałem i są o szerokości 2,25 cala. Jest to taka kompromisowa szerokość pomiędzy węższą, bardziej sportową oponą, a też szeroką, bardzo terenową. I powiem Wam, że tutaj z tyłu jeszcze spokojnie zmieściłaby się szersza opona, chociaż trzeba byłoby tylko zwrócić uwagę, czy nie będzie nam trochę przeszkadzała przednia przerzutka. Może ona tutaj
lekko już ocierać o szerszą oponę, natomiast z przodu też spokojnie jeszcze trochę szersza opona wejdzie, natomiast no to już trzeba byłoby indywidualnie w sklepie sobie przymierzyć. Do jazdy po piasku smartsamy spokojnie się nadają, zwłaszcza po takiej średniej konsystencji, średniej głębokości piachu. Natomiast no, jeżeli wjedziecie już bardzo głęboki, kopny piasek, no to tutaj może już być problem. Do momentu, kiedy będziecie jechać, to będziecie jechać. Jak już się zatrzymacie, może być problem z ruszeniem. Natomiast mówię tutaj już o naprawdę głębokim piasku. Wtedy przydałoby się wymienić opony na takie no, szerokości 2,4, 2,6 cala już chyba nie wejdzie tutaj do tej ramy, natomiast ciut szersze opony. Natomiast po takiej typowym piachu spokojnie da się przejechać z naprawdę dużą przyjemnością. Jeszcze dwa słowa o rozmiarze kół, 27,5 czy 29. To też dużo zależy od indywidualnych preferencji. Tutaj nie ma tak naprawdę lepszego czy gorszego rozmiaru. Oczywiście elita ścigająca się w zawodach wybiera 29 cali, natomiast no, na tym rowerze oprócz jakichś amatorskich zawodów no, nie będziecie się ścigać, więc tutaj panuje większa dowolność. Ja wybrałem do testów 27,5 cala z tego względu, że te koła są zwinniejsze, zwrotniejsze, dają dla mnie jakąś większą przyjemność ze zjeżdżania chociażby. Natomiast 29 cali koła będą lepiej radziły sobie z większymi jakimiś nierównościami, z pokonywaniem jakichś poprzecznych nierówności, ale będzie ten rower ciut mniej zwrotny, ciut mniej, jakby to ładnie powiedzieć, reaktywny. Także dla czerpania większej przyjemności myślę, że 27,5 dla osób oczywiście też wysokich, czy osób szukających trochę większej stabilności podczas jazdy rowerem, wtedy 29 cali. Siodełko, tak jak i kierownica, mostek, wspornik kierownicy jest sygnowany logiem Gianta, jest tutaj Giant Connect. Mamy tutaj szerokość 15 cm, także jest to właśnie dopełnienie tej turystycznej, bardziej rekreacyjno-przygodowej charakterystyki tego roweru. Nie jest to wąska sportowa deseczka, no nie jest to oczywiście też szeroka żelowa kanapa, która nie pasowałaby tutaj do tego roweru. Siodełko jest naprawdę wygodne, ja jeździłem tutaj, czy w ogóle tym rowerem jeździłem bez pampersa, bez spodenek z wkładką i nie narzekałem na ból w 4 literach. Mamy tutaj nie tyle dziurę, co taki kanał również odciążający trochę pewne wrażliwe miejsca i powiem Wam, że sprawdza się to naprawdę fajnie. Ja nieraz nie do końca jakieś siodełka mi pasują w rowerach, natomiast tutaj w tym wypadku z tego siodełka byłem bardzo zadowolony. No i mówiłem jeszcze o takich turystycznych, wyprawowych właściwościach tutaj tej ramy, tego roweru. No i zobaczcie, mamy tutaj tak 2 mocowania na bidon, co też nie zawsze jest spotykane w nowoczesnych rowerach. Także tutaj za to duży plus. I mamy tutaj mocowanie do bagażnika, także nie musimy się martwić, że będziemy potrzebowali jakieś adaptery. Możemy bezpośrednio do ramy sobie bagażnik przykręcić. Dodatkowo mamy tutaj możliwość założenia błotników. Są tutaj odpowiednie mocowania. I z drugiej strony mamy również, to już było dla mnie duże zaskoczenie, możliwość założenia stopki w systemie Direct Mount, czyli bezpośrednio przykręcamy ją do ramy. Są tutaj fabryczne otwory, nie musimy łapać nigdzie ramy w tych miejscach. I takie właśnie wyposażenie roweru sprawia, że jest on bardzo uniwersalny. Wiem, że osoby szukające bardzo sportowych doznań, sportowej jazdy mogą kręcić nosem. Po co mi bagażnik, po co mi błotniki, po co mi stopka? O Jezu, w ogóle stopka w rowerze górskim, bez sensu. Natomiast uwierzcie mi, że wiele osób właśnie szuka tego typu roweru, który będzie bardzo uniwersalny, będzie się nadawał na dojazdy do pracy. No, chociaż do pracy po asfalcie to może zastanowiłbym się nad założeniem trochę łagodniejszych opon. Natomiast po pracy, żeby zjechać sobie z asfaltu, pojeździć po parku, pojeździć po okolicznym lesie i również zapakować jakiś bagaż, wybrać się nim w góry, wybrać się gdzieś do Maroka, nie wiem, pojeździć sobie po Teneryfie chociażby, polecam tam się wybrać, to ten rower czeka, jest gotowy. Ok, jeżeli chodzi o podsumowanie, komu poleciłbym Gianta Talona? Wygodna pozycja za kierownicą sprawdzi się u osób, które szukają właśnie wygody, nie szukają takiej bardzo sportowej, pochylonej pozycji, ale śmiało można na tym rowerze wystartować w jakimś lokalnym, amatorskim maratonie. Nie będziemy może na nim urywać sekund, natomiast bez problemu się na nim przejedzie.
Rower nadaje się też do po prostu zwyczajnego jeżdżenia gdzieś po okolicznych laskach, górkach, pagórkach, na jakieś bardziej zielone trasy w bike parkach. Można się go również zabrać bez żadnego problemu. Ale z racji tego, że jest to rower właśnie bardzo uniwersalny, możemy również założyć do niego sakwę, założyć stopkę, zabrać go na jakąś bardziej przeprawową, wyprawowy wyjazd. Ok, słuchajcie, ja lecę dalej, jeszcze póki trochę dnia jest, to sobie tutaj na Górze Kamieńsk pojeżdżę. Zapraszam Was bardzo serdecznie na strawę, na mój profil, tam znajdziecie zapis tutaj z tego przejazdu. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będę za to bardzo wdzięczny. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania na temat tego roweru, śmiało piszcie w komentarzach, ja na wszystkie komentarze odpisuję. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!